Dzisiejszy odcinek będzie trudny, bo dotyczy historii, w której nie ma łatwych ocen, a moralne granice zostały przekroczone przez obie strony polsko-ukraińskiego konfliktu. W tym materiale nie zobaczycie serii grafik. Nie dlatego, że ich nie chciałem, ale dlatego, że trudno jest znaleźć właściwy sposób, by opisać tę tragedię, bez uproszczeń i krzywdy dla którejkolwiek ze stron. Zanim nazwiecie mnie banderowcem, ruskim trolem albo zdrajcą Polski, proszę zatrzymajcie się na chwilę. To jeden z najtrudniejszych filmów, jakie kiedykolwiek przygotowałem. Film o cierpieniu niewinnych. Film, który nie pozwala mówić w czerni i bieli. W latach 1943-1944 na Wołyniu i Galicji Wschodniej Polacy doświadczyli masowych mordów, których sprawcami były oddziały UPA i ludność ukraińska. Do dziś przywołuje się słowa świadków tamtych wydarzeń. Ziemia była czerwona od krwi. Błagaliśmy o pomoc, ale nie było już komu pomóc. Po wojnie w roku 1945 również po stronie polskiego podziemia dochodziło do aktów odwetu, wymierzonego w ludność ukraińską. Jednym z najtragiczniejszych był mord we wsi Wierzchowiny na Zamojszczyźnie. To opowieść o strachu, który rządził ludźmi, o pamięci, która bolała tak mocno, że przerodziła się w pragnienie zemsty. I o cywilach, zwykłych ludziach, którzy znaleźli się między młotem a kowadłem. Aby zrozumieć Wierzchowiny, trzeba cofnąć się na Wołyń. Lata 1943-1944 to apogeum rzezi Polaków dokonywanej przez Ukraińców. Według IPN zginęło wtedy od 70 do 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. W wielu polskich wsiach słychać było podobne wspomnienia. Przyszli nocą, z pochodniami i siekierami. Nie pytali, kim jesteśmy. Byliśmy tylko Polakami. Ten kontekst jest istotny, bo pamięć o tych zbrodniach była żywa, świeża i bolesna u żołnierzy polskiego podziemia. W 1945 roku, gdy front przesunął się na zachód, a Armia Czerwona wkroczyła na Zamojszczyznę, stare rany ani na chwilę się nie zagoiły. W tym samym czasie na Chełmońszczyźnie i Zamojszczyźnie oddziały UPA dokonywały ataków na polskie wsie, transporty i milicję. NKWD prowadziło brutalne pacyfikacje polskiego podziemia, a wsie zamieszkiwane przez Ukraińców często oskarżano o współpracę z komunistami lub UPA. Czasem słusznie, ale często bez dowodów. To właśnie wtedy w centrum uwagi znalazły się Wierzchowiny. Niewielka wieś, w której żyli głównie Ukraińcy, przeważnie prawosławni. Historycy podkreślają, że nie była to wieś zaangażowana w działania UPA na dużą skalę. Jednak lokalne konflikty i podejrzenia były silne. Według relacji świadków część mieszkańców była podejrzewana o sympatyzowanie z komunistyczną władzą, inni o pomoc ukraińskim oddziałom leśnym. Jeszcze inni żyli z Polakami w zgodzie i padli ofiarą logiki kolektywnej odpowiedzialności. Wieś była więc symbolem problemu, który trawił pogranicze polsko-ukraińskie. Nikt nie był pewny swoich sąsiadów. Do wsi wszedł oddział Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzony w regionie przez kapitana Mieczysława Pazderskiego, Szarego. NSZ miał dwa cele: walkę z komunistami oraz, co podkreślają badacze, walka z UPA i szeroko rozumianym zagrożeniem ukraińskim. Wielu żołnierzy NSZ na Zamojszczyźnie miało za sobą doświadczenia kresowe, a niektórzy stracili bliskich w rzezi wołyńskiej. To tworzyło mieszankę strachu, gniewu i odwetu. 6 czerwca 1945 roku około świtu oddziały NSZ wkroczyły do wsi.
Jak podaje IPN oraz historycy tacy jak Grzegorz Motyka, wioskę otoczono z kilku stron. Relacje mówią, że mieszkańców wyciągano z domów, niektórych zabijano od razu, inne grupy ludzi spędzano na środek wsi. Dochodziło do gwałtów, podpaleń i rabunków. Świadek ocalały Stradeki wspominał. Kazali nam klęknąć, strzelali. Nawet do dziecka, które płakało obok matki. W innych relacjach zanotowano. Nie pytali o nic. Zabijali, bo byliśmy Ukraińcami. Według badań profesora Motyki największa fala zabijania trwała około 2 godzin, choć oddziały przebywały w okolicy znacznie dłużej. To jeden z najbardziej spornych elementów. Propaganda PRL mówiła o prawie 400 zabitych. Badania po 1989 roku mówią o około 180-200 ofiarach. Część historyków NSZ próbowała twierdzić, że zaledwie kilkudziesięciu zabitych, jednak dokumenty podziemia temu przeczą. W meldunku samego NSZ po akcji pojawiła się liczba 194 zabitych. To więc najbardziej wiarygodny szacunek. Wśród ofiar były kobiety, dzieci, starcy, cywile niezaangażowani w konflikt. Wbrew niektórym narracjom nie znaleziono dowodów, by wieś była bazą UPA, ani by wszyscy zabici byli uzbrojeni. Dlaczego NSZ dokonał tej zbrodni? Historycy wskazują 3 główne powody. Odwet za Wołyń. Dla wielu żołnierzy NSZ pamięć o zbrodniach na Wołyniu była wciąż żywa. Część z nich chciała zemścić się na Ukraińcach, nie rozróżniając winnych od niewinnych. Strach przed współpracą Ukraińców z komunistami. Wierzchowiny były postrzegane jako wieść przychylna nowej władzy. To wystarczyło, by stać się celem odwetu politycznego. Chaos powojenny, państwo polskie jeszcze nie istniało w pełni. Na wsiach rządziła siła, emocje i broń. W praktyce, jak pisze profesor Motyka, była to Zbrodnia dokonana na ludności cywilnej, w dużej mierze motywowana strachem i pragnieniem odwetu. Po wojnie komunistyczne państwo wykorzystywało wierzchowiny do demonizowania NSZ i całego podziemia niepodległościowego. Manipulowano liczbą ofiar, opisami okrucieństwa, a nawet autorstwem, próbując przypisać zbrodnię faszystom lub rzekomemu niemieckiemu Werwolfowi. Nie zmieniło to jednak kluczowego faktu. Masakra miała miejsce, dokonał jej oddział NSZ, zginęli cywile. Uczciwa historia musi widzieć 3 wymiary. Zbrodnie na Wołyniu, realną odpowiedzialność NSZ i późniejsze wykorzystanie tragedii do celów propagandowych. Wierzchowina to dramatyczny przykład logiki odwetu. Jak pisze jeden z badaczy, była to śmierć niewinnych wynikająca z tego, że winnych nie można było znaleźć. Masakra nie zapobiegła żadnej zbrodni, nie przyniosła bezpieczeństwa. Była raczej kolejną raną do już istniejącej listy cierpień polsko-ukraińskich. Dziś, kiedy mówimy o UPA i ofiarach Wołynia, musimy pamiętać także o wierzchowinach. Nie po to, by relatywizować jedne zbrodnie drugimi, lecz aby widzieć pełny obraz tragedii, jaka dotknęła oba narody. Wierzchowiny są ważnym świadkiem tego, dokąd prowadzi spirala nienawiści. Wojna uczy, że zemsta nie przynosi sprawiedliwości, tylko nowe groby. Dlatego w tych wydarzeniach musimy mówić z równowagą, bez uproszczeń, bez propagandy, ale też bez wybielania sprawców. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.